Gdzie się urodziłeś? Wszyscy pełna cisza, telefony wyłączone. Ja nie mogę, To macie na 5 lat. To jest prawdziwy super fight. Nikt nie wie, co się stanie. Go, jedziecie. Nie, poczekaj, Tomek. Będziemy się bałem. Bo mi się spać chciało. Ale ja mówię, nie ma łatwiejszej pracy jak aktorstwo. Jak masz talent, nie boisz się kamery. Najazd teraz! No szybciej, panowie! No zamulamy. Poziom emocji, który będzie dotyczył nas wszystkich w tej walce, będzie po prostu kosmiczny. Nie zniszczy, no. No, ręce sobie połamie na... Tu nie ma waszych naszych, wszyscy jesteśmy swoi. Moim zdaniem American Super Bowl. No i co? Cześć. Siemano. Co się stało? Co masz? W treningu jesteś? Tak, jak ty myślisz? Zapiera się, nie? Tak? Wiem, że muszę waszego pobić, nie? A jak u ciebie? No wiesz, nie ma waszych naszych. Co? Tu nie ma waszych naszych, wszyscy jesteśmy swoi. Jak myślisz, co dla polskiej sportu walki oznacza Mamet versus Tomasz Adamek? Myślę, że pokazuje, że czas jest względny. To nie jest tak, że pewne rzeczy są napisane odgórnie i że baletnica musi kończyć karierę jak ma lat 18, lekkoatleta jak 23, a bokser jak 35. Myślę, że każdy wyznacza sam sobie swoje własne granice czasu i każdy prawdziwy fighter i prawdziwy sportowiec ma prawo i chyba trochę obowiązek powiedzieć, kiedy jest początek jego kariery i powiedzieć, kiedy koniec. Nic nie musi za niego tej decyzji podejmować i ta walka to wszystko, co mieści się w definicji właściwego momentu do tego, żeby karierę zacząć i karierę skończyć. Ciężko, żeby takie rękawice były brzydkie, powiem ci tak. Ale ciągną, no wiesz. Możesz zobaczyć jak to. Nie, dzięki. Wierzę na słowo, że ciągną. Nie było tak strasznie, nie? To fajnie, to mówię, śmiechu warte. Dlatego w życiu miałeś trochę chyba, co? Dzień dobry, panie Tomku. Siema, brawo. Jak poznać? Również, nigdy nie było okazji się kurwa, nie było. Bardzo miło. Teraz będzie. Teraz będzie. Bardzo miło poznać. Również, fajnie. Siemano, ale was dużo jest. Siema. Tylko piękny. Gdzie jest ten główny rycer? Maciek? Siema. Ja jestem czarny charakter tego wszystkiego. I trochę oko pod tym. Ale ty już się przygotuj. Na co, mój drogi? No wywiad. Żeby nie było takich ciepłych pytań. Ale jak ja będę męski, to ty blado przy mnie wypadniesz, to nie ma bez sensu. Okej, pasuje mi taki układ. Tak? Chociaż raz możesz być męski. Na końcu pytanie, a możesz zadać na końcu pytanie. Chcesz widzę mieć tą walkę w boksie szybciej niż w lutym, kolego. Dobra, o to było dobre. Zadaj mi pytanie też mam. Arturo? Tutaj się dadzą zawiązać od środka. Tak, to jest, mają lepiej wyliczone sznurki. Wyleczone ma kurde śpiewanie. No. Wszystko ma kurde perfekcyjnie. Jak ten garnitur z wczorajszej kreacji. Ale ten garnitur to był tak na centymetry wyliczony. No ja bym powiedział milimetry. A co, nie porwał się? No właśnie, nie wiem, tego nie Był, wiesz, Na plecach był On taki był wyliczony na 6 godzin gali po prostu. Nie. Jakby gala trwała 7, nie wolno się to schylać. był problem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłeś. Tak to było? Fajne. Jędrze, ode mojej pasy mam 2, ty. Ja mam 3. Wiem, ale Mam to 3 pasy. byłoby za dużo wtedy. No. Wszystkie. Ej.
Największym bokserem z nas wszystkich jest Dominik, więc zaraz ci go tutaj wystawimy. Zaraz Dominik, tak. Dominik w ogóle bardzo dużo ćwiczy w boksie, nie wiem czy Gdzie on jest? Ale czemu on uciekł? Czemu on uciekł? Czy chcemy? Tak, Tomek, KSK z góry? tak, jest duże. A można ten pasik bardziej, bo zobacz, bo on tak wisi prawie na... Wiem, ale możemy go rozpiąć. Ale pan ma oko! Wtedy, bo on wiesz, tak się układa, nie układa się tak Już się dobrze. zmęczyłem. No, a ja... Tam mi kazali garnitur, z Ameryki musiałem przywieźć. Część to. Ma też mój garnitur musi być. Oraz chciałeś sobie specjalnie ten łuk brwiowy. Hary. Chcesz z drugiej strony usiąść? Czy chcesz właśnie zostawiamy to? Ja bym... Może to jest fajne. Jak ty wolisz? Może to jest fajne. Ale co? Że on ma łuk rozcięty. Ale teraz świeżo? No nie, przez całe życie. I mu krwawi jak Chrystusowi. Nie widziałem, no. Nie, może to jest fajne, żeby stary siadł rzeczywiście, żeby było widać. Ale mi to obojętnie, mi to obojętnie. Dawaj. Nie? Przepraszam cię. Ja nie, no ja To tutaj... jak ty uważasz? Jak ty? No obojętny dla mnie jest. Może jest okej? Wszyscy pełna cisza, telefony wyłączone, nikt się nie odzywa. Proszę bardzo, uwaga, go! My jesteśmy właśnie w trakcie nagrywania, mamy tu bardzo poczciwy człowiek, porozmawialiśmy, to wszystko i teraz czas do pracy, trzeba się brać na obóz i do 24 będę ciężko pracował, by błyszczeć w ringu, no i o to właśnie chodzi. No aklimatyzację, nie chcę, żeby mnie zapała aklimatyzacja, bo czasami było jak byłem na walce, pamiętam w 2012 w Szkliszko, zapała mi potwornie aklimatyzacja i byłem, no nic, nie walczyłem nic, byłem zero. Dlatego przylatuję dużo wcześniej i by cały obóz mieć w Polsce, by być 100%. To arena walki, bo to jednak będzie co innego, większa przestrzeń. Nie, nikt nie tańczy, nie goni, walczysz, ścinasz, to jest ring czy klatka, ścinasz i to jest, to nie jest nic jakiegoś tam nadzwyczajnego. Kamery, akcja! Dobra, no ileż można? Dobrze, wróćmy na pozycję. Tak długo jeszcze z nikim nie stałem, nie? Ja nie mogę, To macie na 5 lat. Trzymajcie się odrobinę dalej od siebie. Ja zeza normalnie mam, człowieku. Ja zeza mam wtedy, on znaczy do mojego zeza, ja do jego zeza. Cały czas trening musi być. Nie zniszczy, no. No, ręce sobie połamie na metalu. Chcesz kamerę uratować? Chodź. Wolę na mnie. Daj trochę na naszego TikToka, na naszego z tobą, który się nazywa Mamet Halidów, ten TikTok, nie? Daj trochę na naszego, nie tylko na Kowalskiego, nie? On wszystko zabiera dla ciebie, nie? Słyszysz? Pokaż. Ty. Daj na naszego TikToka. Poczekaj. Ty. Rozumiesz? Ja górę ją donoszę. Rozumiesz? Nie? Jak ciężka praca? Taka na planie? Nie lubię takich rzeczy robić. No jak trzeba, to trzeba, wiadomo, że to jest przecież część pracy, nie? Ale to lepiej wolę niż pobiegać, o. Kiedyś nagrywałem już mi reklamy chyba przez 2 czy 3 dni, jeżeli pamiętam, żywca to było, to 3 dni powtarzanie. Chodziłem, ziewałem. Bo mi się spać chciało. Ale ja mówię, to nie ma łatwiejszej pracy jak aktorstwo. Jak masz talent, nie boisz się kamery. Ten do mnie powiedział, ten Edelman, on to nagrywał. Mówi, ty możesz nagrywać filmy, bo ty się kamery nie wstydzi. Ja zawsze byłem zawodowcem. Uważam, że stare-down powinien być w warunkach flagshotowych i my to mamy. Ja już bym tutaj raczej wymyślił coś takiego, że na przykład wiecie o co chodzi. Tomek, Mamet, nie? I jedziemy sobie pam, wiesz, pomiędzy nimi jedziemy. Dajmy Mameda, dajmy tu Tomka, patrzysz na Mameda, kamera idzie w stronę Mameda i jak Mamed wzrok, to Mamed sobie stoi i patrzy na Tomka. Go, jedziecie! Nie, poczekaj Tomek.
Ty robisz na Tomek, mamy robi na ma. Aha. Jesteś tu sobie i po prostu patrzysz. Patrzymy na siebie, w pewnym momencie trzymamy opa. Opa. Teoretycznie mówi się, że duży sport nie jest dla starych ludzi, natomiast myślę, że mamy tutaj do czynienia z takimi wybitnymi jednostkami, z legendami polskiego sportu, z legendą polskiego MMA, największą gwiazdą KSW Mamedem i gwiazdą, legendą polskiego boksu Tomkiem Adamkiem, jedynym posiadaczem prestiżowego pasa magazynu The Ring w historii polskiego boksu, że niezależnie czy ci ludzie mają 30, 40, czy są trochę po 40, to pozostaną na zawsze drapieżnikami. Ja dzisiaj nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała ta walka. Tomek tak naprawdę jest nieobecny w ringu przez 5 lat. Mamed wygrał w KSW wszystko i potrzebował nowego wyzwania, stąd sam gdzieś zainicjował tę podróż do innej dyscypliny sportu, ale jestem przekonany, że charakter, serce jednego i drugiego i poziom emocji, który będzie dotyczył nas wszystkich w tej walce, będzie po prostu kosmiczny. Kogo widzisz w metaforze, że jako zużyty, stary i spalony i zwiędły, a kogo, że cały czas żyje? Ja jestem spalony. Nie podjął tej decyzji. Ja ją podejmę. Mamet jest spalony i stary, a Tomek jest młody i po zielonej stronie. I dobrze stanęli. No tylko na to sobie mogłem pozwolić, jego znam. Zróbmy 2 warianty, a my na montażu wybierzemy. Waldek Kastanowicz. Waldek. Jestem przekonany, że dla wszystkich ludzi, którzy śledzą nie tylko sztuki walki, ale również po prostu zwyczajnie kibicują polskiemu sportowi, to nie tylko klasa zawodnicza tych sportowców, jak również sam fakt skojarzenia ich ze sobą, skonfrontowania ich celem odbycia walki jest już atrakcyjny. Natomiast sam przebieg prawie na pewno też będzie atrakcyjny. W związku z tym to jest tak zwany super fight i to jest generalnie nazwa, która do tego pasuje. To jest prawdziwy super fight. Nikt nie wie, co się stanie. Wszyscy będą wzajemnie przy obiedzie obrzucać się argumentami, dlaczego uważają, kto wygra, zwycięży i o co chodzi, ale tak naprawdę nikt tego nie wie. To jest dobry matchmaking. Włącz tą muzyczkę na bożówkę. I spójrz teraz w kamerę, obróć się. Powrotem na słońce, a my wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy do Totala. Ostrość na Mameda, wyżej. Spójrz! Poszedłem za muzą. Tak. Mamet, jak dokręcasz główkę, dokręć, czy też troszkę naturalnie wygląda ciało całe, wiesz, tak jakbyś naturalnie, o to. Nie tylko łepek, cały. Nie, właśnie nie tak, bo ty tak robiłeś, a później jeszcze, wiesz, troszkę się dokręć ciałem. Teraz troszkę trudniejsze zadanie. Łapy! Oto! O! Weszło! Właściwie zaczęło się bardzo niepozornie od spotkania mojego z Mamedem podczas gali KSW we Wrocławiu. Zaczęliśmy rozmawiać o kolejnych wyzwaniach dla Mameda. Okazało się, że Mamed otwiera się na pewną nową konfrontację i pomyślał o walce bokserskiej. Ja już od kilku lat zabiegałem o to, aby Tomek Adamek zawalczył w KSW. Połączyłem te kropki. Udało się przekonać i Mameda, i Tomka, aby zawalczyli. Podjęliśmy się tego wyzwania. Się czuję naprawdę bardzo mocno usatysfakcjonowany tym, że tak duże legendy 2 różnych sportów walki zawalczy podczas KSW Epic, nowym projekcie, który KSW na 20-lecie swojej działalności i istnienia postawi. W momencie, kiedy dopuściłem właściwie taką myśl, że podczas gal KSW odbędzie się walka bokserska, uznałem, że trzeba to wykorzystać jako pewien precedens do tego, żeby zbudować galę KSW Epic w ogóle na tej kanwie, czyli jakby trochę powrotu do korzeni, pokazania przeróżnych sportów i sztuk walki i też mieszania tych form. Nie uznałem, że jeżeli już robimy walkę bokserską jako main event, to czemu nie zrobić i nie pokazać właśnie tej różnorodności, która jest gdzieś wpisana w sporty walki, i dlatego KSW Epic, poza oczywiście walkami MMA, bo to nadal jest DNA KSW, natomiast będziemy na tej i na kolejnych
edycjach i kolejnych odsłonach Epic pokazywali przeróżne sporty walki. Nawet jest czy Halido? No to tak ma być? Nie. Mamek się bije z Halidowym. Reżyser jest Kałulski czy Maciek? Zawsze Kałulski. I jak się he nie przykleje, możesz Salidow nawet być. Uwaga, zapis, jedziemy. Podłoga, jedziemy, głowa do góry, głowa do góry, głowa do góry, tak. To jest fajne, abstrakcyjne, bum i odbijamy się w stronę napisu. I dawaj, i on jest fajnie jak jest ciemny teraz, tak? Taki jest trochę reżyser rzeczywiście w drugiej ekspozycji światła. w ogóle to nic nie ruszajmy. I pojeździmy teraz takim Bardzo sobie. fajne te dicze. Tak, fajne dicze, to prawda. Nie. Tak, opuść też drugą rękę tak sobie, tak, że sobie patrzysz na to już długo, już jesteś zmęczony. Podejmując tą decyzję, żeby spróbować w boksie, zawsze mam bardzo mocny kontakt z kibicami tak naprawdę i ciekawiło mnie opinie kibiców, czy takie wyzwanie by zainteresowało ich też. I pozytywny odgłos był i tak utwierdziło mnie w tym, żeby pójść w tym kierunku. Nie jestem odkrywcą, że zawodnicy MMA próbują się z zawodnikami boksu. I oglądaliśmy wcześniej, już wiemy, że dużo zawodników walczyło z pięściarzami. Pomyślałem sobie, żeby może ciekawe byłoby starcie też w Polsce takie coś. Z kimś, kto jest naprawdę, ma duże osiągnięcie. A myślę, że Adamek to jest, nie wiem, czy ktoś większe osiągnięcie ma w boksie. Zawsze jak w MMA były wyzwanie, kolejne wyzwanie sobie wymyślałem, zmieniałem wagi i próbowałem się z cięższymi, z lekkimi, z mistrzami. Dlaczego to w tą stronę kierowałem się? Bo jak miałem im większe wyzwanie, tym miałem większą motywację. W momencie jak usłyszałem, zobaczyłem, że Tomek Adamek mówi, że chce toczyć jeszcze jedną walkę, no to już pomyślałem sobie, że było to dla mnie, ja nie mówię, że dla Adamka, no dla mnie było to wymarzona walka, a dzisiaj widzę, że udało się do niej doprowadzić i to dla mnie jest przede wszystkim duże wyzwanie i duża motywacja w tym momencie. Czyli jest ten najlepszy w tej dyscyplinie i ja mam szansę z niej się spróbować w jego dyscyplinie. Uwaga, dojeżdżamy, Mamet wstajesz, patrzysz tak i obracasz się, bum. Maciek, idź tam, stań do wizuala, tak? Jest. Słuchaj, stań, tak? Kaptur załóż. Słyszysz? Tak, no i obróć się teraz tak, i teraz tak. Najazd teraz! No szybciej, panowie, no. No zamulamy, no o tak. I palce, i najazd na palce, najazd na palce. O, pięknie. Jedno ujęcie, od razu trafiliśmy w cel. Dane? Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Kończyliśmy, dziękuję. Jak te wizuale, te krajobrazy się będą szybko zmieniać, to się stanie historia, jakaś opowieść. Bo tak patrzenie na jeden długo, na drugi. No to widzisz, taka atletyka, szermierka, wszystkie sporty. Ty w tenis powinieneś. Ale to jest ładne, momentami to jest bardzo ładne. No zobaczcie jak umie to. Ja mam dziwną koszulkę. No niewiarygodnie, słuchajcie, no tanie rzeczy nie odbijają od... Nie, ja mam czarną, do tego nie odbiję, bo mam czarną. On ma jaśniejszą, bo tego najjaśniejszy tak odbije. A może tak być, że czarny pochłania? Tak. A możemy dopalić bardziej, czy nie? Ten rzutnik? Weź daj mocno. Pokaż to. Nie będzie, bo też czarny jest. Tylko macie czacze. Muchachos. Muchachos jest czarna. A teraz Kabul zabierasz to. Jest dobrze? No podobnie. Ale załóż to. Zobaczymy, może źle to będzie. Przebraliśmy aktora i... No No co? To zapnij. O, perfekt. Co? my to sukces. To jest petarda. Mamy, ty grasz to samo już z ruchem kamery. Uwaga, rączka nabita, go! No moim zdaniem American Super Bowl. Zróbmy to jeszcze raz. Bardzo dobrze. Stop. Ale pokokietuj trochę tak jak wtedy. Bo teraz że ci nie chciało. Zrób to jeszcze raz. Pierwszy miałeś taką setę, taką naprawdę fajne emocje były w twarzy. Cofnijmy. Takie. Tak, dokładnie. A teraz tak od niechcenia. Zróbmy raz wszyscy bardzo tak na 100% i będziemy mieli to. Stop! Złoto! Dziękuję bardzo.
zbieraj, bo Może to być Przypocę. najlepszy trailer w twoim życiu. przypocę ten koszulę wam przypociłem. Fajny. Ekstra. Dobra. XTB KSW Epic Halidov versus Adamek, February 24th, Pre-Zero Arena Gliwice. Tickets on sale. Ja mogę ci Kamera, wyrazić... proszę Nie, kamerę. ja mogę wyrazić słownie... Posłuchaj. Ja mogę... Zakładaj ten swój mikrofon. Ja mogę to wyrazić słownie albo czynem. No i właśnie ja bym wolał słowo. Ja jedną chcę, żeby to, że on kogoś motywuje słownie do tego, żeby trochę schudł, to nie nic złego nie jest. Dobra, poczekaj, Rozumiesz? odwróćmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że jest wśród nas jeden najgłupszy. I podchodzę do ciebie, nie. Podchodzi ktoś do kogoś i mówi, co ty taki k***a głupi jesteś? No, nie motywuję go tym, żeby stał się mądrzejszy, tylko go obrażam. Poczekaj, jest jedna różnica. Poczekaj sekundę. Ale mam... Poczekaj sekundę. W jakim kontekście to powiedział, a w jakim kontekście powiedziałeś? Do motywacji do zdrowego życia. Czyli Motywacyjnym. martwiąc się o swojego kolegę. Ale jesteś nie, to Sobie nie życzę Mamy to wynika w mojej obecności, chociaż w jakiej części mówię, bo ja wchodziłem w tym momencie jednym tylko na moje nogi mów! Ja usłyszałem jednym uchem to, czyli brałem udział w tej awanturze, Taka prawda. więc chciałbym rzec, Tak, iść! tak. Nigdy więcej bym ci prosił, nigdy więcej. Nie odzywaj się tak do... Nie mów do mnie Takim tonem. i nie patrz tak Na mnie. takim wzrokiem. Tak. Dobra, Więc, ruszajmy. pośmialiśmy się, Tutaj, wszyscy schudną. Ruszajmy z kopyta. Dokładnie. Wszyscy schudną, telefony wyłączone. Jesteśmy gotowi? Jaskim. Nie bój się, jest wszystko okej, to są takie żarty. Nie, po prostu nie słyszę. Nie zapisywać? A, okej. Posłuchaj. On słucha tylko ciebie. Słuchaj, to są naprawdę momenty, w których możesz posłuchać pięknego głosu i piękne piosenki. Możemy już nagrywać? No jak chłopcy tutaj będą gotowi. to- Włączyć sobie Tak, kamerę. gotowy, już ten, no. Słucham cię. Grubasie. Ile mi jeszcze zajdzie? Weź mu tam zrób miejsce. Myślę, że o 20 najpóźniej No ale- stąd wyjdzie za 52 minuty. Ja rozmawiam teraz, może mnie przeszkadzać? Rozmawiam. Przez kilku razy z krzesła. Człowieku, rozmawiam. Dokładnie tak. Dobra, no, sam. Słucham cię. Czy możemy cię przesunąć trochę? Kulturka teraz, rozumiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Potrzymaj to, bo to przeszkadza. Dziękuję bardzo. Marcin, mordy darłeś, kurde, chodź na setki, kurde. nie Klasyka, no przygotowałeś. klasyka. Nie dziwię się, że każda bateria ma przetrwać godzinę, no już nie dziwi, nie będzie gadał godzinę przecież. Było ciemno, no tylko świeciła latarnia i wydawałaś się piękna. Poszliśmy pod latarnię I to jest by. się nie straszyłem. Strasznie gruba ta bateria. Wszystko ja zgubiłem. Weź, jakie żarty naprawdę są na miejscu. Szukałem. Słuchajcie, wy gówno potraficie zrobić. Jak już mają baterię, to potrafią. Oni to wszystko zrobiłeś, to co miałeś zrobić. Ale oni... Nic. Gorzej jak ci się bateria skończy w mikrofonie. Właśnie. A tak z wyprostowaną głową. Idę to... Sama taka Yamaha. Dopiero po poprawce dojechał do końca. Marcin, jeszcze raz. Leć, Marcin. Popatrz, zobacz. Ślie. No, róbmy. No i co? Klopsnij. I pytanie znałeś, jedziesz.